W poprzednich filmach z cyklu Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza opowiadaliśmy historie, które się wydarzyły. Dziś opowiem o czymś, co się nie wydarzyło. O tym, jak Władysław Bartoszewski nie został prezydentem Rzeczypospolitej. Nie tej Rzeczypospolitej, która może wybierać własnego prezydenta dopiero od 1990 roku. Tej, która trwała od 1939 w Londynie, kontynuując tradycję wolnej Polski. Taką propozycję Władysław Bartoszewski otrzymał po raz pierwszy w marcu 1981 roku. Gdy przyjechał do Londynu, żeby odebrać doktorat honorowy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, otrzymał zaproszenie ówczesnego prezydenta Edwarda Raczyńskiego. Nie domyślił się, o co chodzi. Raczyński miał już wtedy 90 lat. Bał się, że nie doczeka końca 7-letniej kadencji prezydenckiej. Powiedział Bartoszewskiemu, że zamierza zrezygnować. I właśnie wtedy padła propozycja. Chciałbym, żeby to pan został moim następcą. Prezydenta Raczyńskiego upoważniała do złożenia takiej propozycji konstytucja kwietniowa z 1935 roku, uznawana przez emigrację za obowiązującą. Dawała ona prezydentowi możliwość wyznaczenia następcy na wypadek wojny lub w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta przed zawarciem pokoju. Polskie władze w Londynie nie uznawały traktatu Wielkiej Trójki z Jałty, który oddał Polskę pod dyktat Związku Sowieckiego. Dla polskich władz w Londynie wojna wciąż trwała. Prezydentem powinien zostać ktoś z kraju, tłumaczył Raczyński. Ktoś, kto cieszy się zaufaniem Solidarności i Lecha Wałęsy. Bartoszewski, żołnierz Armii Krajowej, więzień Auschwitz, historyk, autor książek o polskim państwie podziemnym, człowiek, który 6,5 roku spędził w stalinowskich więzieniach, wydawał się kandydatem dobrym. Raczyński miał już zgodę większości środowisk i partii politycznych na emigracji. Musi pan tylko podciągnąć się w angielskim, powiedział Bartoszewskiemu. Ale Bartoszewski odmówił. Dopiero po latach zdradził dlaczego. Edward Raczyński był człowiekiem majętnym i mógł sam finansować swoją polityczną działalność. Utrzymanie Bartoszewskiego, mieszkanie, pensje, pobyt w Londynie musiałaby finansować emigracja. Być utrzymankiem Polski? Nie, to nie wypada, powiedział Bartoszewski. Kolejny raz pojawił się w Londynie w grudniu 1982 roku, po 4,5 miesiąca spędzonych w obozie dla internowanych. Raczyński wrócił do tematu sukcesji. Powiedział, że w czasie, kiedy w Polsce trwa stan wojenny, prezydentem powinien być ktoś, kto dobrze zna sytuację w Polsce i jest ceniony na Zachodzie. Właśnie Bartoszewski. Ale Bartoszewski po raz kolejny nie przyjął propozycji. Powiedział, że więcej dla Polski może zrobić w Niemczech, gdzie wykładał na uniwersytetach, niż w Londynie. Ale to nie był ostatni raz, kiedy otrzymał taką propozycję. W 1986 roku prezydentem Polski na uchodźstwie został Kazimierz Sabat. On też chciał, żeby to Bartoszewski został jego następcą. Ale wtedy Bartoszewski uznał, że bardziej potrzebny jest Polsce w kraju. Sabat zmarł w 1989. Jego następcą został Ryszard Kaczorowski. I to on przekazał insygnia prezydenckie pierwszemu prezydentowi wolnej Polski, wybranemu w 1990 roku Lechowi Wałęsie. Więcej o tym, jak Władysław Bartoszewski nie został prezydentem Rzeczypospolitej, w Muzeum Pana Tadeusza.